Cześć, witajcie w nowym odcinku. Jesteśmy na nowej przygodzie. Tym razem zwiedzimy sobie bardzo fajny dworek, który jest w kiepskim stanie, ale mam nadzieję, że uda nam się chociaż wejść do piwnicy, coś zobaczyć, coś Wam pokazać, a przede wszystkim przekazać Wam historię o tym miejscu. Lecimy zwiedzać. Właśnie sobie tak idę obok tego dworku. Bardzo fajnie wygląda. Jest z czerwonej cegły, jak zresztą widzicie. Co jest ciekawe, powstał w pierwszej połowie XIX wieku i ponad 150-letnią historię posiada. Miał dużo zmian właścicieli. Spróbuję się może dostać tutaj do środka. Jak widzicie, jest w kiepskim stanie. Tutaj mamy sufity takie fajnie półkoliste, jak w większości takich założeń dworskich. No dobra. Jesteśmy teraz w środku. Powiem Wam, że troszeczkę się niepokoję, bo jest w stanie bardzo dużej rudery, zresztą jak możecie sobie zobaczyć tutaj. Tylko dlatego, że w pewnym okresie wybuchł tutaj pożar i dwór został już kompletnie zniszczony właśnie przez to palenisko. Tutaj widzę naszego fotografa, że mi błyska fleszem. O, siedzi. Miejsce bardzo klimatyczne. Tylko dlatego, że ma bardzo bogatą historię, o której Wam powiem troszeczkę w dalszej części tego odcinka. Ale zobaczcie, jak to jest zniszczone. No, ogrom tego zniszczenia mnie powala. Dziury w podłodze, także muszę bardzo uważać, przemieszczając się po tym obiekcie. Stropy tu już są zawalone, tam dalej chyba nie wejdziemy, bo szczerze powiedziawszy, nie chciałbym wpaść nigdzie w jakieś podpiwniczenie, ewentualnie w jakąś dziurę, albo żeby mi coś spadło na łeb. O, wygląda to jeszcze tak z tej strony. No ruiny bardzo. Ale ktoś się już tu stołuje. Nie no, to tak, no imprezka oczywiście jest, 2 Tatry, czyli zabawa trwa pełną parą. Świeże, nowe. Wow. Wyszedłem z tego podpiwniczenia. Dlaczego ten dworek jest tak ciekawy i jaka się wiąże z nim historia? W sierpniu 1940 roku ten budynek został przejęty przez wojska niemieckie i został przystosowany dla nich. Co tutaj stworzyli? Stworzyli tutaj, proszę Was, ośrodek wypoczynkowy dla żołnierzy Wehrmachtu. No i on tak sobie funkcjonował przez jakiś czas. Później znowu się zmieniło jego przeznaczenie, ale tu Was potrzymam trochę w niepewności i opowiem tą historię dalej. Jak widzicie, historia tego obiektu zaczyna się bardzo ciekawie, ale zaraz sobie pójdziemy dalej. Tylko zwrócę Wam uwagę na to miejsce. Tutaj prawdopodobnie znajdował się taras albo coś takiego. Tam jeszcze za drzewami możecie dostrzec elementy zdobień kolumn, ale na pewno zobaczycie to na fotkach na naszych portalach Facebooku, Instagramie, Patronite, na które już Was zapraszam. Na Patronite możecie nas wspierać. A teraz przejdźmy dalej do tej historii. W momencie załamania się niemieckiego frontu wschodniego ta placówka została przekształcona na szpital wojskowy. I tak sobie troszeczkę funkcjonowała też dłuższy czas. Jeszcze wtedy nie została zniszczona. Dopiero pierwsze zniszczenia tego obiektu przypadają na moment, w którym Niemcy się stąd wyprowadzają. Ten dwór zostaje częściowo rozkradziony, częściowo zniszczony, ale jeszcze wtedy nie popada w ruinę. Zajrzymy sobie tutaj do piwnicy, może coś ciekawego się znajduje. Jak widzicie, no to tutaj już troszeczkę się elementy konstrukcyjne sypią. No ale nie ma się co dziwić, ten dwór ma już swoje lata.
Zobaczcie, jaki czadowy skobel. Jeszcze spróbuję dostać się w jedno miejsce, żeby wam pokazać jak najwięcej z tego obiektu. Chodź. No właśnie mi tu fotograf mówi, żeby uważać na górę. Wow. Ja wam może pokażę to w taki sposób, że tu naprawdę nie jest bezpiecznie, bo elementy konstrukcyjne dachu wiszą tuż nad naszymi głowami. Ale delikatnie się przedostanę. Zobaczcie tutaj. To jest naprawdę bardzo zniszczone. Tu już nie ma ani piętra, ani dachu. Szkoda tego obiektu. To chyba była łazienka, bo na dole znajduje się odpływ. Także element urbexowy zaliczony, mamy kibel. Dobra, trzeba by stąd wyjść. W ogóle zobaczcie te charakterystyczne zacieki na ścianie. Nie wiem, czy to jest rdza, czy to jakaś farba się rozpuściła podczas pożaru i taki zaciek zrobiło. Mi się wydaje, że to była farba ze ścian. Jak dach poszedł, pierony za przeproszeniem, to ta rdza z tego dachu mogła się pomieszać z farbą, nie? I po prostu powstało coś takiego. Taka ciapka. Szkoda, ale fajny efekt to robi. Dobra, trzeba by stąd wyjść, bo czuję się niezbyt pewnie. Mam wrażenie, że zaraz mi coś spadnie na głowę. O. No i moi drodzy, dochodzimy już do końca naszej opowieści o tym dworze. Skupmy się teraz na okresie końca roku 1944, kiedy to rodzina Janowskich powróciła do swojego majątku i mogła się tutaj zająć dalszą pracą, dalszym życiem. Po tym czasie jeszcze ten majątek zmieniał kilkukrotnie właścicieli. Jeden z właścicieli miał nawet ten dwór odnowić. Niestety się nie udało. No i popadała w ruinę. Sami widzicie, w jakim jest teraz stanie. A tutaj mamy jeszcze przepiękny front składający się z 2 kolumn. Sądzę, że już niedługo go nie będzie. I z tego miejsca, z tej przepięknej jeszcze fasady dworku, bo jakieś pozostałości są, pożegnam was w tym odcinku. Poproszę o jakiś ślad po sobie pod tym filmem w postaci komentarza. Zasubskrybujcie, dajcie nam łapkę, jeżeli filmik się podobał. I cóż, widzimy się na kolejnej wyprawie. Cześć!